Cześć i czołem, jestem Kamila Burzymowska, jesteśmy na kanale Kwadron i dzisiaj jesteśmy gośćmi w studiu Bushi Inc., a przed nami sam we własnej osobie Bushi. Witaj. Witam Cię serdecznie, siemano. Słuchajcie, miejsce jest niesamowite, jest naprawdę z prawdziwą duszą tatuatorską. Rzadko już widuję takie fajne miejsca, wiesz, w których rzeczywiście czuć tą duszę. Powiedz proszę historię tego miejsca, jak tutaj trafiłeś, jak doszło do tego, że tak naprawdę całe Twoje ściany są pokryte historią Twoich tatuaży. Ja tutaj trafiłem też ze względów takich, że no miałem takie większe studio, nie? Na Chrobrego. Tam wcześniej też miałem ze wspólnikiem, z uczennicą mieliśmy studio. Z czasem jakby nasze drogi się rozeszły, ale w takiej pokojowej, nie? Drodze, bo dalej trzymamy kontakt, dalej gdzieś tam się widujemy, rozmawiamy. No ale tak wyszło, nie inaczej. I ja tam byłem jeszcze ponad rok, ale stwierdziłem, że za duże było to studio dla mnie. I potrzebowałem też czegoś innego, nie? Bardziej chciałem wrócić do... Raz, że też to miejsce mnie przyciągnęło, bo ja tutaj niedaleko się urodziłem. I tutaj mieszka mój tata, i on już ma ponad 70 lat, jest starszy. Ja też często do niego przychodzę, on do mnie przyjdzie nieraz na spacer, wiecie, herbatkę sobie wypić, patrzy jak dziaram. No już lata mijają, jednak ważna jest dla mnie rodzina, nie? I gdzieś w tym, tutaj mam niedaleko syna, a jednak musiałem przejść przez całe miasto, więc lokalizacja najpierw była, nie? A tutaj trafiłem przypadkiem, nie? Bo tutaj, kurde, ja miałem studio, znalazłem już lokal parę przecznic dalej, tylko no tam na terenie jeszcze było takie centrum psychologii, nie? Jak ja wywiesiłem tą flagę, nie? Sobie przed lokalem, to właściciel mi dzień później powiedział, że muszę się wyprowadzić, bo inni z lokalu się nie zgadzają na to, nie? Że będę, nie wiem, degenerował może tych, co przychodzili do psychologa. To szatan. No, że tam będę, ej, chodź. Ten, co tam przyszedł na terapię, zaraz szybko, wiesz, do jamy, nie? No i wiecie, ja się tam wkurzyłem wtedy dość mocno, bo przewiozłem wszystkie rzeczy, no i ten gość musiał mi wozić te rzeczy, no i tutaj, no ja tak na szybko znalazłem, przyszedłem i mówię, kurwa, co za buda, nie? Na początku, nie? Ale była fajna energia i fajni ludzie i drewienko, nie? Ja właśnie lubię ten klimat takiej natury, nie? Już mniej mnie jara ta nowoczesność, minimalizm, bardziej ten klimat back to the boom bap, nie? Ten stary klimat, nie? A czemu też tak popowieszane to jest wszystko? Bo ja też jak otwierałem pierwsze studio takie, wiecie, legalne, jak już wyszedłem z chaty i stwierdziłem, otworzę studio, no to też chciałem jak wszyscy te takie ramki równo ustawiane, ładnie. Mówię, Jarek, teraz tak będziesz robił jak wszyscy, bo wcześniej też tak przyklejałem, nie? Ale kurwa, później z czasem wyszło, że i tak zacząłem przyklejać. Bo ja tak jak byłem już dzieciakiem, takim małym, takim nie wiem, z 8 lat, 7, no ja rysowałem od zawsze, bo gdzieś tak sobie odłączałem się od nerwów. Nie byłem dość takie, miałem dzieciństwo, że ta sztuka bardzo mnie, wiesz, odłączała. I ja po prostu wokół biurka sobie przyklejałem tak te rysunki, wiecie, tak jak tutaj, w takim rozpierdolu tak zwanym, nie? Artystyczny nieład. No i poczułem, że w ogóle to jestem ja i akurat te ramki do mnie nie pasują, nie? Ja tak sobie tutaj robię wklejkę, a mówię, a dobra, to teraz tego obok tego, nie? I gdzieś wiesz, każdy ten tatuaż sobie spojrzysz i masz flesza, nie? Jakaś osoba, jakaś historia, no. No właśnie, jak to jest z tymi historiami, bo jest wielu tatuatorów, dla których tak naprawdę i osób, które potem posiadają te tatuaże, że ta historia i ten sens tego tatuażu nie ma za bardzo znaczenia, są tu bardziej wtedy wzory takie, które się po prostu mają podobać, a dla niektórych bardzo ważne jest to drugie dno i historia, czemu akurat to jest wytatuowane i... No tak, wiesz, prawda jest relatywna, nie? Czyli ja szanuję i akceptuję, że jeśli ktoś nie ma tego znaczenia, bo nie jestem też taki, że wiecie, jeśli ja uważam, że w moim świecie znaczenie jest ważne, nie? Nie najważniejsze, wiadomo, estetyka ważna, wykonanie wiadomo, nie? No ale jakby przy okazji coś znaczyło, to w sumie fajnie, nie? Jak można, nie? No bo u mnie tak jest, wiadomo, po co się z tym pierdolić, w sumie można zrobić to i już, nie? No ale ja tak nawet trochę tyram tych moich klientów, niektórych, którzy przychodzą i mówią, że tam wiesz, selwa w koronie albo wilka z lasu, nie? Ja mówię, a kurwa, byłeś w lesie kiedyś nocą, czy się boisz, nie? Czy wiesz, nie? Ale tak wiesz, delikatnie, ale ja zawsze lubię tak, wiesz, wyczuję go, ile mogę sobie pozwolić, tak trochę szpilę wbiję, a mówię, coś tam, nie? A czemu nie?
No i gdzieś dla mnie jest ważne to znaczenie, nie? No bo jednak wszystko, co robimy, jest istotne. Ja tak zawsze pytam, jakie ma budzić emocje ten tatuaż w tobie. Na przykład, gdy spojrzysz na niego, albo gdy ktoś na ciebie spojrzy, nie? No bo wszystko są jakieś, nie wiem, włączasz horror, to chcesz poczuć te emocje, tak? Włączasz, nie wiem, porno, chcesz to, komedię lub to. I teraz kwestia, jak chcesz się czuć, jak chcesz być postrzegany. No i tak lubię tak, nie? Tak sobie terapeutyzować, pogadać o tym, gdzieś mnie to interesuje bardzo. Jara mnie to, że to może mieć znaczenie, nie? Dlatego, że u mnie każdy tatuaż ma jakąś historię. No i fajnie, że ma, nie? Jeśli można, tak? Ja tak uczę ludzi, bo kiedyś miałem trochę tak, że jak przeszedłem na to, że już robię w ogóle ze znaczeniem, no bo na początku wiadomo, robisz wszystko, nie? Uczysz się z pokorą, przyjmujesz wszystko, klient nasz pan, dobrze, tak, 3 kolibry, 3, nie? Chuj, że tam się lepiej było zrobić jednego dużego, ale pokora. No z czasem łapiesz, że już warto, żeby słuchali się ciebie, bo gdzieś dobrze im doradzisz, a ty się czujesz z tym wolny. No to gdzieś na początku było, że mówię, nie robię bez znaczenia i koniec. Ale teraz raczej tak mówię, słuchaj, no ale chodź pogadamy, nie? No ale co jest dla ciebie ważne, nie? A może coś, nie? I wiesz, tak no, co lubisz, nie wiem, może jakaś zajawka, pasja, może jakieś coś w życiu, co tam, jakieś kawałki życia, które gdzieś są ważne, nie? Zwykle zobacz, że ludzie, którzy przychodzą na tatuaż, ale nie chodzi o takich ludzi, którzy dziarają się non-stop tylko, żeby się cali popizgać, tylko to są ludzie, którzy mówią, kurwa, całe życie nie robiłem, przychodzę, nie? To zwykle, że jest coś, nie? Ja zwykle się pytam, co się stało, nie? I zwykle jest albo się skończyło małżeństwo, albo jakaś droga się zaczęła. Zwykle jest taki moment, gdzie zaczynają myśleć w końcu o sobie. Bo wcześniej nie myśleli, poświęcali się komuś, teraz ja i wiesz, o co chodzi. No i takie momenty też coś znaczą, nie? No i gdzieś tam ja lubię, nie? Lubię sobie pogadać, pomęczyć, pokminić, nie? Nie wiem, przychodzi człowiek, który mówi, no coś się stało, ktoś zmarł, tak? I chce na przykład dziewczyna nagrobek ojca, tak? A ja mówię, kurwa, no tak chcesz już go pamiętać? No może zrobimy coś innego. I zrobiliśmy na przykład, że woził ją na ramię od roweru, nie? Jak była dziewczynką, jest taki polaroid, jakiś list do niego, wiesz? Coś, co żona później, kurwa, łzy i poleciały i mówi, że zajebiście, że ona wspomina go, widzi go, ma go ze sobą, nie? Więc kwestia, wiesz, jak coś możesz ująć. Ja się cieszę, nie? Bo później ktoś mi dziękuje, ja w sumie muszę się pogłowić trochę, pomatolić i mi się chce to robić, nie? Bo już robię paręnaście lat, nie? To i już nie jara mnie tylko kopiuj wklej, dobra, dawaj siano, spierdalej następny, nie? Szanuję, jeśli ktoś robi to też tylko po prostu, to jest płótno, to jest artyzm, zajebiście, mam takich kolegów, ja to szanuję, to nie jest tak, że moja racja jest najmojsza, nie? No ale u mnie jest tak, nie? U mnie jest tak, że budujemy historię i mam jakiś dostęp do wizji i dzięki tym wizjom gdzieś potrafię coś sobie pomóc klientowi, nie? Jasne. Ale to też zawsze doprowadza do jakichś głębszych emocji na pewno. Może nie zawsze, ale na pewno bardzo często. Jak sobie radzisz z tymi osobami, które rzeczywiście po rozmowie z Tobą czują się trochę jak po rozmowie z terapeutą i puszczają emocje. No i tak jest, wiesz, to jest fajne, nie? To jest fajne, na przykład, wiesz, tam niektórzy ludzie mówili, że no, kurwa, ty teraz jeszcze za terapeutę robisz, w ogóle ten ciężar trzymasz. No ale wiesz, mi to też jakby coś biorę z tego, nie? No bo wiesz, sama relacja z ludźmi, nie? No według mnie w życiu to relacje z ludźmi to jest jedna z ważniejszych rzeczy ogólnie w życiu, nie? Czyli ja mam taki zaszczyt na przykład poznawać tych ludzi i oni też dzielą się ze mną czymś takim, wiesz, takim kawałkiem siebie. No ja przez to mogę uczyć się, wiesz, coś wziąć od siebie, ktoś mi coś opowie na przykład, kurde, ja nieraz z tej historii coś biorę do swojego życia, nie? O rodzicielstwie, o czymś, nie? Że czegoś nie szanuję, zaraz, że pojawia mi się jakaś wdzięczność, mówię, kurwa, ktoś ma tak w życiu, a ja na przykład marudzę, nie? Załóżmy się, nie? Ja to biorę do siebie, przecież to w dwie strony działa, to nigdy nie jest tak, że ja tylko, wiesz, wiadomo, że ja postawię też granicę, że nie będę siedział tylko i tam, kurczę, na fotelu i ktoś będzie mi gadał, tylko ja też mam momenty, że mówię, słuchaj, teraz, wiesz, ja się skupiam, chcę się odłączyć, nie skupić na tym, co mamy robić, nie? Wiesz, umiem to oddzielić, żeby też, wiesz, nie zwariować, nie? Ale raczej ja to lubię, nie? Akurat to mi dodaje, że fajnie. Mamy takie relacje, wiesz, że my tak się kolegujemy, że to są takie, wiesz, to nie jest tylko tak klient ja, tylko mówię, kurde, co tam u ciebie, a tam u twojego syna, wiesz, i kurwa, to jest mega fajnie. I to wszystko pamiętasz potem po jakimś czasie? No tak, no jeśli to ma znaczenie i to ma sens, no to ja to pamiętam, no bo to są takie
to są tacy przyjaźnie nawet powstają, nie? I przez to, ale mam taką wiksę, wiesz, bo kiedyś, wiesz, dużo dzierałem gangsterów, dużo kurw jakichś ekskluzywnych, dużo, wiesz, jakieś dziewczyny z go-go. Okej. Nic wam nie ujmując, dziewczyny i chłopacy, wiesz, bo ja też nie byłem nigdy grzeczny, nie? Ale w pewnym momencie zauważyłem, jak można przysiągnąć osobami, z którymi przebywasz, nie? I to nie znaczy, że oni byli źli, a ja byłem super, bo nieprawda. Ale uczę się, kogo wpuszczam do mojej świątyni, nie? W takim cudzysłowie, do mojego gniazda, no bo pokusy wiesz, pokusy są różne, nie? I jeśli ja sobie powiedziałem w pewnym momencie, że ja bym, no wiecie, rock and roll, no tatuaż to też jest rock and roll, nie? I nie oszukujmy się, to jest fajne, nie? Jesteś młody i w ogóle poznajesz dużo ludzi, dziewczyny, w ogóle, zajebiście, ale mijają lata, nie? Mijają lata i ty dalej jesteś, wiesz, rock and roll. I byś chciał mu już się ogarnąć, ale w sumie przychodzi ta osoba i znowu, kurczę, aż głupio, nie? I trudno, nie? No i w pewnym momencie musiałem jakieś furtki pozamykać, nie? No właśnie, jak to wyglądało, zamykanie takich furtek? Na zasadzie nie, już sobie to nie powinienem Cię tatuować do dobra własnego? Wiesz, to właśnie po takim, że ja zacząłem patrzeć na intencje tatuażu, nie? Może to jest wiksa, może się śmiać, mam to gdzieś, nie? Uważam, że to jest ważne bardzo. Czyli na przykład nie wydzieram, załóżmy się, portretu Hitlera. Czemu? No bo to frajer na przykład, załóżmy się, nie? I teraz jeśli jest pozytywna intencja, to robię, nie? A jeśli jest, już nie wciągam, nie wiem, nie dzieram, kurwa, dup, co wciągają kreski na przykład. Kiedyś to dzierałem, mówię, zajebiste, nie? Bo sam to robiłem, załóżmy się, nie? Dziś jestem trzeźwy ileś lat, gdzieś też odbyłem odwyk. Nie wstydzę się tego, bo uważam, że to jest duży wyczyn i no, Gratuluję. dziękuję, no. I dużo, bo wiecie, ja myślałem, że jak każdy artysta zajebisty, to pizga, nie? I wtedy jest ta wena, wiecie, nie? Że bo w ogóle bez tego pizgania to ja bym nie umiał tego robić. Ja tak w ogóle myślałem, nie? Że okazuje się, że kurwa jeszcze lepiej to robię i żadne pizganie wcale mi tego nie dawało. I załóżmy się, że tam były jakieś inspiracje, ale dużo lepszy progres złapałem na trzeźwości, więc nie do końca to jest tak, że ja muszę być jakiś, bo bez tego nie będę, wiesz? No tak, tak. No i ja, wiesz, zacząłem tak robić ten przesiew, że intencja, nie? Czyli jak ktoś sobie tam robi coś, chciałem robić dobre tatuaże, nie? W pewnym momencie, że to będzie dobre, że to będzie dawać uśmiech, nie? Że zrób mi diabła, a ja mówię, diabeł to jest frajer dla mnie, nie? Po prostu. I ci nie zrobię diabła, bo to jest frajer zwykły, nie? Zrób mi śmierć. No okej, ja nie, wiesz, zaraz jak ktoś to ogląda, to też mówi, kurwa, ja mam śmierć, co mnie ciśniesz. No ale mówię teraz, jeśli ja patrzę na znaczenie, nie? I ktoś sobie dziara śmierć, nie? To na przykład tak ktoś u niego umrze, kurwa, w rodzinie, to nie powinien płakać, powinien się cieszyć, bo śmierć właśnie się W cieszy taki z tego. sposób gloryfikuje. Ja mam to, taką nie? wiksę, nie? Nie, że komuś cisnę, ale tak mówię, robisz śmierć, no to lubisz, jak ktoś umiera. Nie, wtedy to nie? Tylko tak, bo ja tak mocno na to patrzę. Ale to jest nie? mocna rozmowa, wiesz, takie mocne, Tak, nagle taki klaps, bo wszyscy, wiesz, potem kozaczą, a sobie zrobię na przykład śmierć albo coś Wyjeb tam. mi tu śmierć, a jakby ktoś umarł z bliskiej rodziny, to kurwa, czemu? No to Tak. przecież... Jesteś potem chyba jedyną osobą, która robi taki klaps, No wiesz, robię to, i no. fajnie. I wiesz, i mam gdzieś to, wiesz, wiadomo, ktoś może powiedzieć, ten się za bardzo wczuwa, no nie o to chodzi, no ale wiesz, jestem taki bad boy, kurwa, zły, weź mi wyjeb czachę, pitbulla na smyczy, bo jestem zły, kurwa, wiesz, nie? A ja się lubię uśmiechać na przykład, nie? Ale wolę coś pozytywnego zrobić, nie zrobię sobie dupeczki z jointem, a sobie zrobię drugi portret mojego syna, bo dorasta na przykład, nie? No tak. I to jest dla mnie bardziej wartościowe, nie? Niż, no bo chuj mi z jakąś dupą z jointem, nie? Co zaraz pojedzie sobie w pizdu, a wiesz... Oczywiście, żeby nie było, że ja tam cisnę innym zaraz, bo ktoś mówi, kurwa, ja mam taką dupeczkę. Ja też mam takie tatuaże, wiecie, ja też mam na plecach kasyno i dupa na siebie wylewa moeta, nie? Bo taki był czas, nie? Ja nie wstydzę się tego i nie żałuję, że gdzieś był rock and roll i chyba potrzebowałem tego, żeby wiedzieć, no ja się wybawiłem gdzieś tam, inne teraz rzeczy, inną książkę czytam teraz, tamte przeczytane są, nie? I po prostu wiesz, to jest dla mnie bezpieczne, bo jak ja mam klientów, którzy robią w miarę takie pozytywne rzeczy, to wiesz, to raczej nie wyciągną zaraz tacki i nie będą mnie częstować, nie? No. No tak, to prawda. No, ale wiesz, w pewnym momencie musiałem naprawdę dużo wiary wypierdolić z kalendarza, to było ciężkie i bałem się, nie? Ale tutaj chodziło już o moje życie, nie? W pewnym momencie ja przyznaję, że tak. I powiem wam, że wypełnił się kalendarz mega fajnymi ludźmi, wartościowymi mega i kurwa jestem wdzięczny za to, nie? No tak, bo na pewno z każdej takiej, wiesz, wartościowej rozmowy coś dla siebie przyjmuję. Tak, no wiesz, to tak jest, no kurczę, no
ja już wierzę, że nie ma przypadków, nie? Że jakby spotykamy pewne osoby, tak jak my tutaj siedzimy, nie uważam, że to jest przypadek, nie? Kiedyś pisaliśmy, gadaliśmy jeszcze za czasów, gdzie by się po hostelach spało, jeździło na festiwale, nie? A gdzieś tu teraz siedzimy i gadamy i możemy coś mądrego powiedzieć, wiesz, i to jest fajne, nie? Jak gdzieś tam wierzę, że wszystko ma takie na początku ziarenko małe, a później, wiesz, nie wiadomo skąd coś kiełkuje, nie? Także, Ja jeszcze, wiesz, bardzo chciałabym wrócić do tych osób, które tatuujesz, bo jak sam wspominasz, to są różne osoby. Tak naprawdę jakie to są osoby, które mogłyby zrobić na nas takie wrażenie wow, takie osoby też się tatuują. Kto się tatuuje? Kurwa. Przez starsze kobiety. Starsze kobiety, no pewnie, no wszyscy, nauczyciele, dyrektorzy, kurwa, strażacy, szkieły, no każdy, terapeutki, mam panią tam ze szkoły dla głuchoniemych, kurczę, mega fajni ludzie, nie? Praktycznie każdy zawód teraz, każdy przekrój, nie? Także długo by wyliczać. Jak teraz tak słyszę, to kurwa mam dziurę, no bo jest tego pełno, na kim się skupić. No ale odwiesz kierowców tira po prostu jakieś tam osoby, które nie muszą pracować na przykład, albo osoby, co prowadzą fundacje. Ale zwykle trafiają do mnie osoby raczej, wiesz co, z wiekiem tak jest, nie? Że kiedyś miałem dużo młodszej wiary, ja też byłem młodszy, tak bardziej, wiesz, taki półświatek, a teraz bardziej mam wiarę starszą taką. Znaczy starszą to jest... Więcej jest na przykład 30 plus, nie? Załóżmy się, też jest tam coś tam po 25 też, ale raczej 30, 35, 40, nie? Wiara, która już wie, co chce i tam na przykład jakiś czas się zastanawiała, tylko nie chcieli zrobić, kurwa, że byle zrobić i nagle trafili na kogoś, to kurwa w końcu i chce z nimi pogadać dłużej i chce coś z nimi wymyśleć, bo oni nie wiedzą, jak to zrobić, ale w sumie a mi to pasuje, no mówię, no to co, to ten, nie? I on mówi, no kurwa fajnie, nie? Że tam, bo poświęcam ten czas, gadam z nimi i to nie kosztuje, nie? Mówi, ty serio, kurczę, chyba chcesz coś dobrze, no bo wiesz, ja se gadam z nim na słuchawie, co przy okazji dziaram se, załóżmy się i mam konsultację tam z 20 minut, nie? I on mówi, a nie jest tak, że tylko halo, ile, no, sesja, tyle, no, nara, dobra. Albo w ogóle menadżerka się odzywa, a poznajesz tatuatora w dzień kurwa tatuażu i w sumie chuj, no cześć, no na razie chcesz pić do domu, nie? Wiesz, tak też jest okej, żeby nie było, że cisnę, ale ja też miałem recepcjonistki wiele lat, a mówię, i pozdrawiam was wszystkie, zajebiście pracowałyście, nie chodzi o to, ale ja jestem straszny, wiecie, taki, że ja i tak marudziłem, nie? Tak bym powiedział, a tak bym powiedział, nie? I tak mi się pytały o to. I tak naprawdę był głuchy telefon, kurwa, i mogłem sam to zrobić. Nie. Wiesz, a teraz po prostu zajebista rzecz to jest po prostu nagrywanie się mikrofonem, bo to trwa po prostu przez minutę, przekażę wszystko, a najlepiej to już w ogóle zadzwoń albo przyjdź, chcę spojrzeć w oczy tej osobie, zaraz wyczujesz. Zaraz się okazuje, że w ogóle wcale nie chciał tego i wychodzi, że gadamy i daje mi przestrzeń a tak, że mówisz, aha, mam zrobić to i tam i robię, nie? Nie lubię tego, tak, nie? Lubię tą wolność taką czuć, że ktoś mi daje to zaufanie, przestrzeń, powie mi coś o sobie, żeby to nie było z dupy i wtedy, wiesz, ufa mi i wtedy ja dam z siebie najwięcej, nie? Jak mi, kurde, będzie przyciskał to nie, to tak, a wiesz, chuja się zna, załóżmy się, mówi mi zrób taki łepek, nie? A to później wiedziesz, że 5 lat będzie czarna plama. To, No wiesz, tak, a mówię, tak. rano to mi człowieka, dopasuj to większe, lepiej to, chuj z tym, nie? I wiesz, a nie na wszystko się zgadzać, nie? Kiedyś taki byłem bardziej pokorny, no tak, wiesz, bo No tak, bo no, wiesz, wiadomo. bo człowiek się uczył, a dziś uważam, że lepiej powiedzieć stop, nie? No,